Cześć, tu Wiesława. Drodzy widzowie, witam Was bardzo serdecznie z plaży Gornia Vala w Gradacu. Może na początek opowiem Wam, jakie mieliśmy plany na pobyt w Chorwacji. Mieliśmy zamiar zwiedzić cały Pelješac, ale niestety panują takie upały i ze względów zdrowotnych musieliśmy okroić naszą podróż, a właściwie zostać w Gradacu. Dlatego moje filmiki będą z Gradaca i z okolic Gradaca. Mam nadzieję, że będą Wam się podobały. Zapraszam bardzo serdecznie na chorwacką miniserię. Pelješac możemy podziwiać z plaży i tylko z daleka. Zapowiada się kolejny upalny dzień, więc warto wstać wcześniej i wypić kawę w moim ulubionym barze. Przechodzimy schodami, które były kiedyś takie zwykłe, szare, betonowe, a w tym roku przemienione w kolorową mozaikę z nazwą miasta. U stóp schodów znajduje się przyjemny zakątek z ławeczką, obok której trudno przejść obojętnie, dlatego przysiądę na chwilę, tym bardziej, że już stąd widać Adriatyk. Ale jeszcze lepszy widok jest z Arduby, gdzie codziennie rano piję kawę. Adriatyk jest niezmiennie zachwycający, a klimatu dodaje stukot filiżanek, zapach kawy i stłumione odgłosy rozmów, bo miejscowi zaczynają dzień od filiżanki kawy lub kieliszeczka gemisztu, czyli białego wina z zimną, gazowaną wodą. W Gradacu spędzamy wakacje już po raz czwarty, tym razem po dwuletniej przerwie. Niezmienną jest serdeczność i sympatia, jaką darzymy się z naszymi chorwackimi przyjaciółmi Silvaną i Berdo i ich rodziną, których z całego serca pozdrawiam. Natomiast Gradac zmienia się i pięknieje. Zrewitalizowano Rivę, czyli główną promenadę, po której właśnie idziemy. Położono nowe płyty z chorwackiego kamienia. Przybyło też parę restauracji. W remoncie jest duży hotel. Czas wracać do domu, włożyć strój plażowy i ruszyć na plażę. Bo przecież słońce i Adriatyk czeka, a to dla nich głównie przyjeżdżamy na wakacje. Zwykle korzystamy z tej części plaży położonej na południe od Rivy.
jest tak gorąco, że miejsca pod rozłożystymi sosnami są najbardziej pożądane i przydatna jest też parasolka, żeby nie spiec się na kolor cegły. A woda jest tak wspaniała, że nie chce się z niej wychodzić. Chcecie zobaczyć, jak wygląda Gornia Wala w Gradacu, jeszcze bardziej na południe? To zapraszam na mały spacer.
Tutaj kończy się betonowa ścieżka, ale przechodząc kilka metrów po kamieniach, dojdziemy do 2 uroczych plaż. My najczęściej przypływamy tutaj na desce SUP. Czas na kącik kulinarny. W Gradacu wybór restauracji jest naprawdę spory, ale też gości jest mnóstwo, dlatego w tych najlepszych restauracjach trzeba wcześniej zarezerwować stolik. Dużą popularnością cieszą się oczywiście pizzerie, z tą najstarszą Gustirna, ale ta nowa Marmont też robi bardzo dobrą pizzę. My najczęściej chodzimy do Arii na ryby z blitwą i ziemniaczkami, owoce morza. Dobry jest również tutaj pasztet rybny. W restauracjach w Gradacu zjecie przeróżne dania ze świeżych ryb, z owoców morza, m.in. cyrni ryżot, ale takiego jak ja mam na talerzu na pewno nie znajdziecie nigdzie w restauracji, ponieważ jest to ryżot ugotowany przez Berdo i Silvanę w domu z własnoręcznie złowionej mątwy. Spróbujmy, jak smakuje. Przepyszne. To jest przepyszne. Leciusieńko, pikantne. Mięsko jest w tym. Mątwy. Mięciusieńkie. Rewelacja. Czuć w tym daniu serce gospodarzy. I cały smak tego, co mamy za plecami. Adriatyku. Berdo, Silvana. Chwala. Bardzo dobre. No i czego chcieć więcej? Jedzonko, słońce, morze, cisza i Pelieszac w tle. Przenosimy się do najstarszej części Gradaca, na wzgórze z kościołem świętego Michała, u stóp którego leży mały port. Zaczniemy od wizyty w muzeum, mieszczącym się w domu, w którym urodził się chorwacki pisarz Nika Andrijasewicz. Wstęp do muzeum jest bezpłatny, wystarczy zadzwonić dzwonkiem i właściciel otworzy Wam drzwi, a po przekroczeniu progu od razu poczujemy klimat dawnego życia w Dalmacji.
Bardzo lubię tę starą część Gradaca, w której zakamarkach można się zgubić, obserwując już niestety resztki dawnych kamiennych domów z charakterystyczną dachówką. Po drugiej stronie wzgórza znajdziecie również domy wakacyjne, konoby i oczywiście plażę. A jeśli chcecie odrobinę odpocząć od plażowania, to warto wybrać się w góry i wędrując pośród gajów oliwnych, rozkoszować się przepięknym widokiem na Gradac, Grmę, Adriatyk, a na dalszym planie półwysep Pelieszac, wyspę Chwar, a zupełnie w oddali mały koniuszek Korczuli. Docieramy do małego cmentarza z kapliczką San Ante i uroczą dzwonniczką. Wieczorem, gdy już temperatura spada do znośnych 30 stopni, idziemy w stronę Bristu, by stąd popatrzeć na Gradac w blasku zachodzącego słońca. A wieczorem lądujemy w centrum wszechświata, czyli na placu Trksoline. Dzisiaj odbywa się tutaj cykliczna impreza Brudetiada. Załogi z okolicznych miejscowości spotykają się, by gotować tę emblematyczną dla tej części Dalmacji potrawę. Gotowanie jest na różnym etapie. Na tym stanowisku brudet już jest prawie gotowy. Dodano ryby i od tego momentu już kucharz nie miesza potrawy łyżką, tylko właśnie tak porusza garnkiem. Przy okazji brudetiady wystawiane są też stragany z innymi miejscowymi specjałami, oliwą z oliwek, serami, kosmetykami i oczywiście nalewkami.
Innym razem na Tyrksolinę był rewelacyjny koncert zespołu Kambi. Wszyscy świetnie się bawiliśmy, a mieszkańcy wtórowali wokalistom, śpiewając razem ich utwory. Tak nam mija czas w Gradacu. Bardzo lubimy to miasteczko, zwłaszcza we wrześniu, gdy już turystów jest odrobinę mniej. Dziękuję za oglądanie, a jeśli film Wam się podobał, to zachęcam do komentowania, subowania i pamiętajcie o łapkach. Do zobaczenia. Vidimo se!